W dzisiejszym odcinku pokażemy błędy popełniane najczęściej podczas pracy z akrylem. Dowiesz się, czego unikać, nie tylko po to, by móc wykonywać idealne stylizacje, ale również przyspieszyć tempo pracy. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy Paulinę Walaszczyk. Witajcie moi drodzy, nazywam się Paulina Walaszczyk i jestem instruktorką Indigo z Łodzi. Zapraszam Was na szkolenia do centrali, a po inspiracje i zdobienia na mojego Instagrama. Dzisiaj odcinek dla akrylomaniaków. Przyjrzymy się kilku najczęściej popełnianym błędom w pracy z akrylem. Zapraszam! W odcinku będziemy korzystać z następujących produktów i narzędzi: monomer Take Your Time, monomer Nail Liquid, Acryl Cover, Acryl Clear, Acryl Fashion White, Liquid Base, Protein Base, lakier hybrydowy Don't Get Crazy, primer bezkwasowy, top żelowy Shine On, brush cleaner, zaciskarka, fioletowe formy, buffer 100×180, pilnik 100×180 mun, szpatułka Mixing Tool, ręcznik papierowy, waciki bezpyłowe, pędzelek do akrylu Indigo Acrylic Oval Brush numer 8, pędzelek 2-in-1 Gel Brush numer 6, naczynko przeźroczyste. W akrylu liczy się przede wszystkim pewność wykonywania ruchów, znajomość techniki i znajomość specjalistycznych produktów. Oczywista oczywistość? Tak, ale z drugiej strony to właśnie znajomość tych trzech elementów sprawia, że praca z akrylem jest efektywna i przyjemna i również brak znajomości tych trzech elementów może nas skutecznie zniechęcić do pracy z akrylem, a szkoda, ponieważ można pracować z akrylem dużo szybciej niż metodą żelową, jeżeli wiemy, jak to robić. Zobaczmy zatem, w jaki sposób powinniśmy ujarzmić tą technikę. Błąd pierwszy. Nieodpowiednie przygotowanie pędzelka. Przed każdym użyciem pędzelek do akrylu powinien być dobrze nasączony w monomerze i odpowietrzony. Po zanurzeniu go w płynie kilkukrotnie dociskamy włosie do dna naczynka, aż do momentu, gdy pojawiające się pęcherzyki powietrza zupełnie znikną. Zabieg ten pozwoli uniknąć powstawania bąbelków w masie akrylowej, co jest nie tylko nieestetyczne, ale i niebezpieczne dla trwałości stylizacji i może powodować zapowietrzenia paznokci. Błąd numer 2. Zbyt dużo monomeru. Niewłaściwa proporcja akrylu do monomeru sprawia, że powstała masa akrylowa jest bardzo płynna. Może to utrudniać kontrolę nad produktem w trakcie pracy, a także sprawiać, że polimeryzacja będzie przebiegać z wyższą temperaturą odczuwalną dla klientki. Sama próba rozłożenia takiej kulki kończy się sklejonym pędzlem i bólem serca stylistki. Gdy masa jest miękka i gumowa i jest w niej zdecydowanie za mało produktu akrylowego, żeby stworzyć odpowiednią sztywność, istnieje duże ryzyko, że powstały z takiej proporcji paznokieć będzie bardziej elastyczny, co może przeszkadzać podczas piłowania i skutkować trudnościami w zachowaniu odpowiedniego tunelu i kształtu. Ponadto akryl może wycierać się w trakcie noszenia, a w przypadku produktów coverowych mogą pojawić się smugi. Błąd numer 3. Za dużo proszku akrylowego. Proporcje zaburzone w drugą stronę mogą natomiast skutkować powstawaniem tzw. krystalizacji w masie akrylowej. Jest ona widoczna w postaci kryształków szronu, które wytrącają się na powierzchni paznokci. Niestety oznacza to, że proszek nie został w całości połączony z likwidem. Powstała w ten sposób masa jest bardzo trudna do ułożenia i zbyt twarda, przez co ciężko się ją później piłuje. Próba rozłożenia kulki na siłę może zaskutkować pozornym sukcesem. Wygląda na to, że paznokieć jest ukształtowany pięknie, szczególnie jeżeli pracujemy kolorowym akrylem lub nudziakiem. Ale przyglądając się przeźroczystej masie widzimy wyraźnie fragment zeszronionego paznokcia. To właśnie krystalizacja, zatopienie niespolimeryzowanego akrylu w masie. Choć powierzchnia paznokcia wydaje się gładka i idealna, skrystalizowana część produktu może prowadzić do zapowietrzeń i uszkodzeń stylizacji. Powstałe z niewłaściwej proporcji paznokcie mogą mieć również tendencję do wykruszania się na wolnym brzegu. Błąd numer 4. Zbyt wolna praca pędzelkiem. Nawet jeśli nabierzemy idealną kulkę, nic nie uchroni nas przed postępującą wraz z upływem czasu polimeryzacją produktu. Bardzo ważne jest więc odpowiednie tempo pracy. Kulkę rozkładamy bez paniki, nie za szybko,
ale pilnując, by zdążyć przed zastygnięciem masy na paznokciu. Błąd numer 5. Masa akrylowa za szybko polimeryzuje. Bardzo ważne jest dopasowanie odpowiedniego monomeru do własnego tempa pracy oraz temperatury otoczenia. Jeśli w salonie jest dość ciepło, a w lokalu nie ma klimatyzacji, wysoka temperatura może powodować szybsze utwardzanie się masy akrylowej, także podczas pracy. To może spowodować niepotrzebny stres. Niepotrzebny! Można go uniknąć, wybierając inny monomer. Take Your Time monomer, nie bez kozery tak się nazywa, jest dedykowany dla osób początkujących albo wtedy, kiedy my potrzebujemy więcej czasu do wykonania któregoś detalu albo na przykład do zaciśnięcia pięknego tunelu. To jest właśnie ten element, w którym kluczowym jest dobry wybór produktów, bo technika akrylowa nie daje nam miejsca na ich przypadkowy dobór. Musimy doskonale wiedzieć, po który produkt sięgamy. Równie ważne jest dobranie odpowiedniego monomeru, gdy w lokalu jest dość chłodno lub w przypadku, gdy na przykład zimą ciężko jest unormować wyższą temperaturę. Jeśli zauważysz, że w czasie pracy z monomerem Take Your Time masa spływa z szablonu, ucieka na skórki, a Ty musisz długo czekać, żeby zdjąć szablon czy zacisnąć paznokcie, wiedz, że sprawcą może być niewłaściwie dobrany monomer. Warto wtedy sięgnąć po jego szybszą wersję, na przykład Nail Liquid, który przywróci Twoje szybkie tempo pracy i odda Ci kontrolę nad akrylem. Błąd numer 6. Niedokładne oczyszczanie pędzelka. Podczas pracy z akrylem często moczymy pędzel w likwidzie i odsączamy go na ręczniku papierowym. Ma to na celu przede wszystkim regularne oczyszczanie włosia z przyklejającego się do niego akrylu oraz dostarczanie do układanej masy odrobiny monomeru, która pozwala utrzymać kontrolę nad polimeryzacją. Zaniedbanie tego elementu może spowodować, że masa zastygnie we włosiu i sklei pędzelek, co uniemożliwi nam dalszą pracę. By uniknąć takiej sytuacji, zarówno w trakcie pracy, jak i po skończonej aplikacji należy dokładnie oczyszczać pędzelek w monomerze. Błąd numer 7. Utwardzony pędzelek. Utwardzenie włosia skutkuje nie tylko ogromnym bólem serca, ale i długotrwałym leczeniem, oczywiście pędzla. Sytuację możemy uratować poprzez rozpuszczenie utwardzonej masy w preparacie Brush Cleaner. Robimy to etapowo i delikatnie, aby nie uszkodzić mechanicznie włosia. Ostrożnie głaszczemy pędzelkiem dno naczynka, starając się, by narzędzie było cały czas w ruchu. Nie pozostawiamy wciśniętego w naczynko pędzelka do namoczenia, tylko zanurzamy go w płynie na kilka sekund. Następnie czystym ręcznikiem papierowym ściągamy rozmoczony, rozpulchniony akryl. Powtarzamy czynność do momentu całkowitego oczyszczenia włosia. Pamiętamy, by na koniec zawsze wymoczyć pędzelek w czystym monomerze i ułożyć jego czubeczek w szpic. Preparat Brush Cleaner czyści i pielęgnuje włosie, dlatego pędzelek jest po nim miękki, jak po odżywce. Błąd numer 8. Brudny monomer. W trakcie pracy z akrylem należy dokładnie oczyszczać pędzelek przed każdym włożeniem go do naczynka z liquidem i na bieżąco kontrolować stan monomeru. Monomer powinien być klarowny i przejrzysty, tak by zanurzony w nim pędzelek był zawsze widoczny. Jeżeli widzimy, że zmienił on barwę lub konsystencję, należy wymienić go na świeży. Praca brudnym liquidem nie pozwala na nabranie odpowiedniej kulki. Może nam zmienić kolor masy, a przede wszystkim przyczyniać się do utwardzenia pędzelka. Błąd numer 9. Zbyt szybki zacisk i piłowanie. Jeśli decydujemy się na zaciśnięcie paznokci podczas pracy, należy zrobić to w odpowiednim momencie, by nie doszło do zniszczenia naszej stylizacji. Musimy upewnić się, że produkt jest już na wpół spolimeryzowany, co możemy zaobserwować na przykład po tym, iż powierzchnia staje się lekko matowa, a po delikatnym stuknięciu narzędziem, na przykład zaciskarką, paznokieć wyda taki głuchy ton. Możemy wtedy bez obaw zdjąć szablon i delikatnie zacisnąć paznokieć. Aby rozpoznać, czy paznokieć jest gotowy do piłowania, warto ponownie stuknąć w niego narzędziem. Jeśli usłyszymy wyrazisty dźwięk, możemy przystąpić do piłowania. Błąd numer 10. Przygotowanie powierzchni po opiłowaniu. To najczęściej popełniany i najpoważniejszy błąd podczas pracy z akrylem. Jeśli po opiłowaniu paznokci decydujemy się zaaplikować na nie kolor hybrydowy, musimy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu powierzchni do aplikacji. Bywa, że różnica w poszczególnych systemach i mniejsza kompatybilność metod powoduje liftowanie produktu na wolnym brzegu. Aby tego uniknąć, nie należy przycierać powierzchni paznokci cleanerem. Wystarczy dokładnie odpylić je za pomocą szczoteczki. Aby wzmocnić wiązanie hybrydy z akrylem, możemy zastosować też kilka trików. Pierwszy z nich to aplikacja niewielkiej ilości primera bezkwasowego
na powierzchnię akrylu. Dzięki temu powierzchnia stanie się lepka. Drugi sposób polega na wtarciu w akrylową powierzchnię cieniutkiej warstwy bazy, np. liquid base lub bazy proteinowej. Paula użyła w tym celu pędzelka Indigo 2-in-1 Gel Brush numer 6. Dopiero po utwardzeniu bazy przechodzimy do aplikacji koloru. Ostatnią metodą, która pozwala na przygotowanie akrylowych paznokci do aplikacji hybrydy, jest pokrycie ich żelem Shine On, który wykazuje bardzo mocne wiązanie do akrylu. Całość utwardzamy w lampie przez 60 sekund, następnie należy delikatnie zbaferować powierzchnię. Dzięki temu, nawet po przetarciu paznokci cleanerem, warstwa kolorowej hybrydy będzie się doskonale trzymać. I to już ostatni z naszych akrylowych błędów i przy okazji koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy pracujecie akrylem, ilu pośród nas, pośród osób oglądających ten kanał zna tą metodę i używa jej na co dzień, a może nie pracowaliście, a dzięki temu odcinkowi chcecie spróbować. Dajcie znać w komentarzu. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejny czwartek o 17:00. Cześć!